Witam. Dzisiejszy film będzie poświęcony uprawie poziomek. Pokażę i opowiem, jak uprawiać poziomki od wysiewu nasion aż do zbioru owoców. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od wysiania nasion do ziemi uniwersalnej, wymieszanej z piaskiem w proporcji 1:1. Siejemy w lutym lub na początku marca. Po wysiewie delikatnie dociskamy nasiona do podłoża. Warto też przykryć je folią, aby podłoże zbytnio nie przesychało. Do prawidłowego kiełkowania potrzebna jest temperatura powyżej 20 stopni Celsjusza, najlepiej 23 stopnie. Kiedy tworzą się liście złożone z 3 mniejszych, to jest moment, kiedy powinno się przepikować rośliny do oddzielnych doniczek. Pikujemy do palet wypełnionych podłożem do przygotowania rozsady. Delikatnie wyciągamy roślinkę z ziemi. Uszczykujemy jej korzenie o 1/3 długości, aby się lepiej krzewiły. Robimy otwór w podłożu. I sadzimy roślinkę tak, aby miejsce, z którego wyrastają młode liście, znalazło się ponad ziemią. Dociskamy naokoło. I podlewamy ostrożnie, aby nie wypłukać korzeni. Około 10 dni przed planowanym sadzeniem powinno się zahartować poziomki, czyli przyzwyczaić do warunków zewnętrznych. Wystawiamy rośliny na kilka godzin dziennie, stopniowo zwiększając czas, który spędzają na zewnątrz. Jeśli temperatura w nocy nie spada poniżej 0 stopni Celsjusza, to pod koniec hartowania zostawiamy rośliny także na noc. Warto też w tym czasie ograniczyć podlewanie, co wpłynie na przyzwyczajenie się roślin do niskiej wilgotności podłoża. Stanowisko pod uprawę poziomek powinno być słoneczne, ziemia odchwaszczona i użyźniona obornikiem lub kompostem. Przed samym sadzeniem spulchniamy i wyrównujemy glebę. Poziomki najlepiej jest uprawiać na czarnej agrowłókninie. Może być też agrotkanina. Dzięki niej woda wolniej odparowuje z gleby, nie rosną chwasty i to podłoże szybciej się nagrzewa. Jeszcze jedną zaletą jest to, że owoce nie brudzą się od ziemi. Poziomki powinno się sadzić po tak zwanych zimnych ogrodnikach, czyli po 15 maja, kiedy to mija ryzyko, że wystąpią jeszcze późno wiosenne przymrozki. Jeśli chodzi o odległości sadzenia, to ja sadzę w rozstawie co 40 cm w rzędzie i 60-70 między rzędami. Polecam zrobić sobie prowizoryczny plan na kartce, dzięki któremu będzie łatwiej sadzić. To jest nasza rozsada, którą będziemy sadzić. Ostrożnie wyciągamy roślinkę z palety. Jak widać, dobrze rozwinięta bryłka korzeniowa. W miejscu, gdzie będziemy sadzić, przecinamy agrowłókninę na krzyż, wykopujemy dołek, umieszczamy w nim roślinkę na takiej samej głębokości, jak rosła w palecie rozsadowej. Ważne jest, aby nad ziemią pozostało tak zwane serce, czyli miejsce, z którego wyrastają młode liście. Następnie przysypujemy korzenie glebą i dociskamy.
Po posadzeniu podlewamy młode poziomki. Od posadzenia poziomek minął tydzień. Wszystkie rośliny nam się ładnie przyjęły. Po kilku tygodniach, kiedy poziomki wzrastają, warto wykonać profilaktyczny oprysk miedzianem przeciwko chorobom grzybowym. Warto go powtarzać podczas dalszej uprawy, kiedy jest podwyższone ryzyko wystąpienia chorób, np. przy długotrwałych opadach. Sierpień. Poziomki kwitną. Kiedy gleba jest sucha, powinno się podlewać poziomki, ponieważ ich system korzeniowy jest płytki. Podlewamy najlepiej odstaną wodą. Szczególnie ważne jest podlewanie w trakcie dojrzewania owoców, aby mogły prawidłowo wyrosnąć. W pierwszym roku uprawy, jesienią, możemy zebrać już pierwsze owoce. Nie będzie to jednak duży plon, raczej pojedyncze poziomki. 24 listopada poziomki zakończyły owocowanie, bo owoce po prostu już przemarzły podczas przymrozku. Zostały tylko pojedyncze, które gdzieś pod liśćmi przetrwały, a reszta to są już przemrożone. Tak wyglądają poziomki zimą w oczekiwaniu na kolejny sezon. Wczesną wiosną, w marcu, należy oczyścić naszą uprawę ze starych liści, łodyg, które już są martwe. Nie powinno się ich kompostować, ponieważ sprzyja to przenoszeniu się chorób. Po usunięciu starych pędów warto przykryć część naszych upraw białą agrowłókniną. Dzięki niej owoce dojrzeją o około 2 tygodnie wcześniej. Jeśli w trakcie uprawy pojawiłyby się rozłogi, należy je usuwać, aby rośliny nie zużywały niepotrzebnie energii na ich rozwój. Mamy połowę maja, rozpoczęło się dojrzewanie owoców. 2 czerwca to jest pierwszy dość spory zbiór poziomek. W drugim roku możemy zebrać przeciętnie ponad kilogram owoców z 1 m² upraw. W kolejnych latach plon maleje, a owoce drobnieją, dlatego poziomki uprawiamy na tym samym stanowisku maksymalnie przez 3-4 lata. Podsumowując, poziomki są średnio trudne w uprawie. Wymagają poświęcania im trochę czasu i uwagi, jednak późniejsze obfite plony w postaci atrakcyjnych i smacznych owoców wynagrodzą naszą pracę. Dodam jeszcze z własnego doświadczenia, że mogę polecić uprawę poziomek nawet mało doświadczonym osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ogrodnictwem. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.